No cześć siemaneczko, jak ostatnio wspominałem na poprzednim filmie dotyczącym konsol, to zbliżają się święta, no i trochę wolnego, czas, żeby troszkę pograć. Nie inaczej jest też u mnie, też to jest moment, gdzie chciałbym troszkę wychillować i zająć się własnymi jakimiś tam zainteresowaniami. Czymś, co sprawia mi przyjemność i czymś, przy czym mogę tak naprawdę całkowicie wychillować. Co za tym idzie, pomyślałem sobie, że skoro robię tyle playek innym ludziom, a sam nigdy tak naprawdę PlayStation nie miałem, no to może sobie jakieś kupię. No i jeden z Was odezwał się i zaproponował mi bardzo fajną cenę za równowartość 600 polskich złotych. Zakupiłem PlayStation 4 Pro z 2 padami i dzisiaj jest już u mnie. Jest to ta konsolka w stanie na zewnątrz całkiem przyzwoitym. Z tyłu na pierwszy rzut oka przynajmniej wygląda, jakby była niegrzebana, ponieważ te plomby to wszystko tutaj wygląda na to, że są i generalnie wszystko byłoby fajnie. Gdyby nie fakt, że kolego, zadałem Ci pytanie, czy konsola pracuje głośno, na co Ty mi odpowiedziałeś, że pracuje cicho i generalnie wszystko z nią jest ok. Zasadniczo picobello. I teraz posłuchajcie. I kurde gościu, weź napisz mi w komentarzu, czy to był taki prank typowo po to, żebym zajął się tym na kanale i żebym pokazał, jak sobie z tym poradzę, czy po prostu próbowałeś mnie zrobić w jajo. Generalnie, wiecie, no cena całkiem spoko. Za 600 2 pady PS Pro nie ma na co narzekać, ale szczerze powiedziawszy wolałbym szczerze usłyszeć, że jest tutaj temat do zrobienia do konserwacji, bo wcześniej zamówiłbym sobie materiały eksploatacyjne i przez 2 dni ta konsola nie leżałaby u mnie odłogiem, a tak to musiałem czekać, aż przyjdą odpowiednie rzeczy, czyli PTM, już na ten moment na potrzebę tego materiału uprzednio schłodzony, oraz termopady od Żelida 1 mm grube powinny nam tutaj załatwić sprawę. Więc co? No, nie przedłużając, przejdźmy do konkretów.
Dobra, zobaczcie, tutaj już sam zasilacz jest, kurde, strasznie zapaćkany w środku kurzem. Na pewno go zaraz wyczyszczę, ale z takich, kurde, no, ciekawostek, które może niekoniecznie każdy od razu wpadnie, to jest to chyba najlżejszy zasilacz ze wszystkich PlayStation, łącznie ze Slimem, z jakim mam do czynienia, więc generalnie no, jest to taki bardzo, bardzo lekki temat. No i tutaj zasadniczo jesteśmy na etapie już też rozebrania tej konsoli. Został klamp, który sobie zaraz też zdejmiemy. Generalnie tutaj jakby jest tak, że te termopady sobie wymienimy, myślę, na te gelidy. Powiem Wam tak, nie trzeba, ale z drugiej strony, jak już jestem na tym etapie, to co mnie powstrzymuje? Gdy ja już nie chcę wracać do tej konsoli, jak już założę PTM-a, to już chcę to mieć zrobione tak na wieki wieków. I co za tym idzie, nie chce mi się już tutaj bawić w jakieś kolejne podejścia, w jakieś dodatkowe mody. Chcę po prostu zrobić i zapomnieć. A jest jakaś tam szansa, że mi się to uda, jeżeli do tego w ten sposób podejdę. Ok, wyciągamy sobie płytę. No i co? No i powiem Wam, że no ta pasta, kurde, jeszcze taka do końca sucha nie jest. Natomiast ona się nam tutaj rozwarstwiła w środku. Nie wiem, czy zwracacie uwagę na takie rzeczy, czy nie. Już Wam to tutaj bliżej pokażę. Robi się z pasty taka ciecz. I ta ciecz, ona nie do końca nam przewodzi. I tutaj nam ładnie wszystko wypłynęło. Widać, że ten rdzeń bardzo ładnie przylega. Natomiast no, nie jest to do końca takie, jakie być powinno. Tutaj jakby układ zasilania też ma te termopady już takie, no powiedziałbym, do wymiany. Co za tym idzie, też sobie chyba to dokonamy. Mam tutaj na tyle tych termopadów, że powinno starczyć. A nie ma co żałować, ponieważ, tak jak mówię, ja to chcę zrobić już tak, żeby do tego nie wracać. No więc okej. Mamy tutaj tą płytę, ja sobie ją wyczyszczę, przygotuję sobie tutaj PTM-a pod nią, tego PTM-a sobie nałożę, wyczyścimy ten układ chłodzenia, wszystko sobie przygotujemy i zasadniczo co? No widzimy się chyba jak skończę, nie? Albo tam w międzyczasie jeszcze Wam powiem jakieś słowo, albo i nie, zobaczymy. Będzie co będzie.
No dobra, mamy to tutaj wszystko poczyszczone. No i co nam pozostaje? Pozostaje nam przede wszystkim przeczyścić tutaj rdzeń izopropanolem. No bo to jest jednak dość istotna czynność. Powinien być odtłuszczony celem nadania jak najlepszych efektów naszej tutaj modernizacji tego układu. Jesus, mam nadzieję, że to kurde da radę, bo jest jeszcze druga opcja, a mianowicie, że nie da i że ja nie zdawałem sobie sprawy, że te konsole na przykład mają tak standardowo i w zasadzie to, że ona tak pracuje, to nie ma w tym nic złego. Bardzo bym nie chciał, żeby się tak okazało. No ale zakładam, że to też nie jest wykluczone. A w związku z powyższym muszę się nastawić na to, że może mi być przykro. A jak to mówią, co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Okej. Mamy tutaj mniej więcej docięty. Zaraz sobie spróbujemy go nałożyć. A tymczasem wrócimy sobie tutaj na to stanowisko z tym body. Mamy też elegancko wyczyszczony wentylator. Możemy go tutaj skręcić na te dwie śrubki, które sobie tutaj miał. I dodatkowo możemy sobie tutaj dać ten układ chłodzenia. Tak, żeby ładnie pasował. Kurde, jak myślicie? Da radę, czy nie da rady? Szkoda, że nie live, nie? To byście mogli się na bieżąco określać. I przy okazji podpowiadać, co źle robię. Bo zapewne coś źle robię. Bo Pro Playkę robię pierwszy raz w życiu. I obstawiam, że gdzieś zrobię jakiegoś fuck upa. Tylko jeszcze pytanie zasadnicze. Gdzie? Ejże, kurde. Kolego. Dobra, tutaj mamy to, tutaj mamy to. Ważna rzecz, żeby te taśmy tutaj mi nigdzie nie powchodziły. Dobra. Dobrze, więc nie uciekaj, przyjacielu. Mam go tyle, że w najgorszym wypadku mam dwa podejścia. Może nie będzie trzeba. Fajnie. No to ten wbudowany klajster nie daje rady. Któż by się spodziewał? Ale tutaj delikatnie sobie to chwycę pensetą i jak mi nie spadnie za dużo razy, o, elegancko. Aha, super. Widzicie, to jest właśnie tak naprawdę największy minus zakładania tych PTM-ów. To jest świetny temat, ale niestety sprawa jest tego rodzaju, że najlepiej zawsze sobie odciąć troszkę większy. Widzicie, mi tutaj troszeczkę krzywo podszedł, ale on jest na tyle duży, że obejmuje mi wszystko to tutaj poza rdzeniem. Troszkę go tutaj wymasujemy w ten rdzeń i spróbujemy go zaraz odciągnąć jedną stroną. Może się uda. Patrzcie, fuksem udało się nam ściągnąć ten płatek. To, co się urwało, jest poza rdzeniem, więc powinno nam
zrobić ładnie robotę. Och, tu zawsze są emocje jak na grzybach, ale no czasami niestety tak jest i trzeba sobie radzić, co nie? Powiedział gość, który przed chwilą przez pomyłkę odciął sobie kawałek pada termicznego, ponieważ nie przewidział, że dobra, mamy milimeterek. Żeby tutaj nie kombinować zbytnio, to po prostu postanowiłem obciąć taki listek. A już Wam powiem dlaczego. Odpowiednio to uargumentuję. I myślę, że wybrnę z tego. Popatrzcie, tnę sobie taki listek, a to co mi zostanie, mam prawie na wiramy. Także nic się nie marnuje. Pociągniemy sobie tutaj po całej sekcji. Nie będziemy tego dzielić na dwoje. Ile tutaj tego potrzebujemy? Mniej więcej tyle. Cyk. I widzicie, i teraz sobie to musimy odwrócić delikatnie, żeby tego nie ruszyć. O. Cyk i cyk. I tutaj też mamy ładnie termopady na sekcji zasilania zrobione. I ściągamy sobie folijkę. I to tutaj też mamy ogarnięte. Ok, więc mając tutaj taki patent, możemy sobie w tym momencie przystąpić do wkładania tej płyty głównej. No bo zakładam, że tutaj nic więcej nam się specjalnie raczej nie wydarzy. Więc wracamy sobie z powrotem tutaj z tym kadłubkiem i mając nadzieję, że nam tutaj nic nie wyleci. No PTM nam raczej nie spadnie, ale tak patrzę na te dżelidy, czy tutaj czasem coś się z nimi niedobrego nie przytrafi. Ok, tutaj mamy tasiemki, antenka i jeszcze tutaj ta antenka. To jest ważne, to jest zarąbiście ważne, żeby czasem tutaj tych antenek nie przetrącić, więc pilnujemy sobie tego tematu. Dobra. No i co? No i mamy tutaj temat ogarnięty i nie pozostaje nam nic innego jak założenie tego klampa. Więc ładujemy sobie go tutaj, tak jak był. I kręcimy do momentu, aż złapie wstępny opór. A następnie robimy sobie tak miarowo po trochu, żeby nam się równomiernie docisnął. Bo jak nam się nie dociśnie równomiernie, no to będzie później kuku. A tego byśmy zajebiście nie chcieli, nie? Ok. Mamy to. Ok. Ok. No. Tego. No i co? No i patrzcie. I teraz ciach. I cyk. Założymy sobie zaraz termopada. I ciach. Pasuje? Jak tatowe w mamowe, nie? O to właśnie chodzi. I tak sobie właśnie tniemy. I wrzucamy na pamięć jedną, drugą, trzecią. Aż uzupełnimy sobie wszystkie. Cyk. Następny. Zaraz sobie zobaczymy, które jeszcze przy okazji ewentualnie układy możemy obdarować takim właśnie termopadem. Wydaje mi się, że tutaj na przykład ten układ nam się dość grzeje i akurat jest w takim miejscu, gdzie tego termopada możemy mu zapodać. I no tutaj dodatkowo będzie tą temperaturę odprowadzać do osłony. Ok, mamy pyk, następne. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale tutaj wartością dodatnią na pewno jest coś, o czym nie wiedziałem, a mianowicie fakt, że mamy tutaj
Crucial MX500 jako dysk systemowy i growy. Także mamy tutaj w tym PS5 Pro SSD-ka, a zapewne wiecie, że oryginalnie PS4 Pro, a zapewne wiecie, że żadne PS4 Pro ani zwykłe dysków SSD nie miały. Więc to jest na pewno fajna rzecz, o której nie było mowy. Wartość dodatnia. Natomiast no fakt, że ta konsola wyje jak odkurzacz, no to na pewno jest wartość ujemna. Miejmy nadzieję, że po tym zabiegu, który jej właśnie tutaj fundujemy, to się uspokoi, bo jeżeli nie, no to sprzedam PS4 Pro. Nieśmigana. Świeżo po spa. Ok, mamy to. I ostatniego dajemy sobie tutaj. Ciach. No i co? No i mówcie co chcecie, kurde, ale PS4 Pro odzyskała wigor, więc jednak zostaje ze mną i nie będziemy robić tutaj żadnych deali na kanale. Generalnie ja nie wiem, czy to była taka podpucha na zasadzie zrób materiał, pokaż jak to się robi, czy po prostu gość próbował przede mną zataić. Stary, odezwij się w komentarzu, powiedz dlaczego tak, a nie inaczej. Generalnie gdybyś mi powiedział, że wyje jak odkurzacz, to w tych parametrach finansowych i tak bym ją od Ciebie kupił, a z drugiej strony przynajmniej wcześniej załatwiłbym sobie materiały eksploatacyjne. No ale nic. Generalnie ja nie chowam urazy, gdy jestem zadowolony, gdy mam w zasadzie taką konsolę, jaką chciałem mieć. I tak prawdopodobnie niezależnie od tego, czy by była, czy nie, tą konserwację bym przeprowadził, więc dla mnie to i tak niczego wiele nie zmienia.
Niemniej fajnie udało się i Wy też widzicie, że PS4 Pro można ujarzmić, bo nie czarujmy się, przypomnijmy sobie jak było. No i jeszcze raz posłuchajmy jak jest. I tu chyba nie trzeba nic wiele dodawać. Jest naprawdę sztosik, wentylator ledwie co pracuje, a PTM robi swoją robotę. Zaznaczam tylko, że to jest pierwsza godzina pracy tego PTM-a, więc przez następne 10 godzin, kiedy on się już poprawnie uformuje, będzie tylko lepiej. Podejrzewam, że w następnych etapach jedyne co mi pozostanie to co jakiś czas dmuchnąć finy z kurzu. A tak bezobsługowo, elegancko, ogarnięte i niech służy na lata. Więc generalnie myślę, że i tym razem się udało zrobić fajną konserwację. No i tym razem dla mnie prywatnie, więc tym bardziej się cieszę. Co nie zmienia faktu, że również się cieszę, jeżeli robię komuś. Niemniej, jak się robi sobie, też jest taka gdzieś wewnętrzna satysfakcja, że ma się fajnie ogarnięte, że to fajnie służy. A jeżeli chodzi o tematy konsol, no to jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa. 11 listopada 2024 roku była 18. rocznica wypuszczenia na rynek konsoli PlayStation 3 i z racji tego, tak, zakupiłem sobie PlayStation 3. Mam ją, będzie na odcinku i będziecie sobie mogli zobaczyć, z czym to się je. Od razu Wam powiem, skąd mam tą konsolę, kto takie konsole robi i przyglądniemy się, czy robi je naprawdę spoko, czy robi je po łebkach i ile za taką konsolę trzeba dać. Więc cóż, następny odcinek, jeżeli chodzi o konsolę, będzie PlayStation 3, a ja dzisiaj na ten moment się z Wami żegnam. Myślę, że odcinek całkiem pozytywny, przedświąteczny. Dziękuję Wam za całe wsparcie, które kierujecie w moją stronę. Dziękuję za wszystkie lajki, odtworzenia każdego poszczególnego filmu, wszelkiego rodzaju komentarze, interakcje, wyświetlenia i wszystko to, co robicie wokół tego kanału, żebym ja mógł się bardziej rozwijać. Myślę, że mnie daje to niesamowitą satysfakcję i daje mi się rozwijać w temacie, który naprawdę bardzo lubię. A Wy dzięki temu macie coraz to nowsze, może coraz to ciekawsze jakieś materiały, dzięki którym też w jakiś sposób pewnie się inspirujecie, coś sobie podpatrzycie, coś się może nauczycie, czasem napiszecie w komentarzach coś, dzięki czemu ja się czegoś nauczę i w ten sposób razem budujemy sobie taką właśnie fajną retro społeczność. Więc nic, dzięki Wam wielkie za wszystko, od wpłat po najmniejsze choćby reakcje, a na ten moment ja się z Wami żegnam, do następnego odcinka, cześć!